Cześć, jestem Luka, jestem z Salerno, Campania, Włochy i już jestem tutaj w Warszawie od 3 lat. U nas we Włoszech A znaczy B, C, D i tak dalej, nie? Od razu się zachowałem tutaj w Polsce. Gastronomia tutaj jest najpiękniejsza. A we Włoszech, Jezus Maria, mamy super kuchnia, śpiewamy, gotujemy. Ristorante Porto Vecchio. Ja mam więcej czasu i mniej kasy. Oczywiście lubię schabowe, ale najbardziej lubię gołąbki. Na razie z powrotem do Włoch. I nawet kiedy będę sam. Luka, my jesteśmy zakochani we Włoszech. Byliśmy tam wielokrotnie i teraz spotykamy Włocha w Warszawie. Jak to się stało, że znalazłeś się w Warszawie? To po prostu jest dzięki mój przyjaciel, który nazywa się Mateusz Artur Podgórny i to przyjechałem tutaj pierwszy raz, 22, żeby go pomagać w restauracji po prostu pracować. W 22 roku, tak? Dokładnie tak, w 22 roku i od razu się zachowałem tutaj w Polsce i no, gastronomia tutaj jest najpiękniejsza, po prostu dużo się bawiliśmy. I gości są naprawdę bardzo kulturalni, bardzo lubią się zmieścić tutaj, z Włochami oczywiście. I więc to mi się udało pięknie pracować. Pracowałem kilka restauracji, a teraz miałem pomysł, żeby zmienić po prostu mój życie. Więc na razie z powrotem do Włoch na początek roku, bo chciałem po prostu zobaczyć, co to znaczy mieć jakieś normalne życie. Czyli pracować od poniedziałku do piątki, wstawiać o 6:30 rano i naprawdę iść spać jak najwcześniej możliwe, nie? I mi się udało, bo dostałem ofertę jako nauczycielem języka włoskiego ze szkoły prywatnej. I to jestem zakochany z tej nowej pracy. Naprawdę, mi się udało pięknie. I dzięki mojej znajomi, dzięki mojej rodzinie, to jestem znowu tutaj po prostu. Co robiłeś w Salerno? Ja w Salerno to po prostu byłem też kelnerem, jak tutaj. No i właśnie pamiętam ten pierwszy po prostu miłość z gastronomii, który miałem, który nazywa się Ristorante Porto Vecchio. Jest tam nad morze, bardzo fajne miejsce, bardzo kulturalne i tam mnie nauczyli, jak się uśmiecha, jak się rozmawia z ludźmi. Tam jest właściciel, który się nazywa Don Franco, bardzo kulturalna, poważna osoba, która się zajmowało chyba 50 lat do gastronomii, więc wszystko mnie nauczył z miłością, z przyjemnością. I dzięki temu właściciel to ja po prostu ogarniam tego pracę. Ja wiem, o co chodzi, wiem, jak rozmawiać z ludźmi, jak po prostu pracować z stresem, okej? I dużo ludzi ogarnąć i pięknie mi się udało tam, dzięki tej osobie. A ja widziałam na Instagramie, że grałeś w teatrze. Tak, ale to na razie, mam nadzieję, tylko ze strony nieprofesjonalnej. Czyli to była jakaś kompania teatralna, czyli towarzystwa teatralne, tam w jakimś kościele, bardzo, bardzo spokojny klimat, nie? I ja, na szczęście, to ja byłem aktorem z mamą nawet. Naprawdę? I tak, jak to aktorowaliśmy, byliśmy aktorzy razem, coś takiego istnieje tego czasownik. To byliśmy razem tam kilka razy, ale pozdrowaliśmy też z taką przedstawieniem, nie? I tam są właśnie jakieś neapolitańskie komedie. Właśnie jest ta bardziej znana, jest Miseria e Nobiltà, czyli być biedni i być bogati, coś takiego. Do tego to już od razu to było jasne dla mnie, że to ja miałem pasję do tego i trochę też mogłem ogarnąć, nie?
I byliśmy w teatrze, i tam w Salerno, i w Apulii, i w Lazio. Czyli trochę spacerowaliśmy z tego kompania teatrale. Pamiętam, że to było super, mega emocjonalne tam pracować z mamą, po prostu. I na razie, jak powiedziałem, jest tylko ze strony amatoriale, czyli amatorską, ale bym chciał też coś profesjonalnego. E vi posso presentare l'amico mio, Felice Sciambocca. Tanto piacere. Piacere di fare la vostra conoscenza, Marchesino. Grazie. Comodo. Comodo. Oh, parli su... Ma il signore parla? Parla. Zaurici, quelli ammaestrati. Posso fidarmi? Fidatevi, Marchesini, fidatevi. Chi le sa che sono mica non la figlia della fama. Dovete sapere che io amo pazzamente la figlia di un certo Gaetano Semolone, detto Fritto Misto. A próbowałeś w Polsce grać? Jeszcze nie. Staram się, żeby trochę ogarnąć. Teraz mam dużo wolnego czasu. Właśnie się zwolniłem w ogóle z gastronomii, więc ja mam więcej czasu i mniej kasy, oczywiście. A powiedz, gdzie teraz się znajdujemy, bo zaprosiłeś nas tutaj. Tak. Gdzie jesteśmy? My jesteśmy tutaj na Pizzeria Nonna, Obożna 11, Śródmieście, Warszawa. Że mi się wydaje, że tutaj jako Włoch mogę powiedzieć, że dla mnie moja opinia to jest, że jest najlepsza pizzeria w Warszawie. Naprawdę. I chciałem właśnie podziękować właściciele Tomek i Mikołaj za tej pięknej okazji. Naprawdę. I oczywiście cała ekipa z pizzerii, czyli panowie z pizzy, panie na zmywaku i oczywiście chłopaki i dziewczyny na sali. No my też dziękujemy, że zgodzili się na to, żeby to nagranie się tutaj odbyło. To zawsze miło być w tak wspaniałym miejscu. Naprawdę. On tutaj wygląda w Pizzeria Nonna jako rodzina, bardzo fajna atmosfera. My zawsze rozmawiamy między ludźmi, między pracownikami i naprawdę jestem super, mega szczęśliwy. A opowiedz coś o języku polskim, bo język polski jest jednym z najtrudniejszych języków i ja jako imigrantka mogę to potwierdzić, tak? Bo ja jestem z Ukrainy, wiesz. Czy zdarzały się ci jakieś takie wpadki językowe? Tak, oczywiście, że tak. Ja Opowiedz. bardzo lubię etymologię, gramatyka i bardzo lubię znaleźć jakieś ciekawostka. Na przykład po włosku, niech będzie jakaś porównania czasowa między polski i włoski, nie? Tak. Po polsku mamy jedno słowo, żeby powiedzieć właśnie warto. Jest jedno słowo. Po włosku nie mamy. Mamy jakiś frazal, nie? Mamy czasownik i rzeczownik, czyli vale la pena, gdzie vale też chodzi o wartości, ale po prostu właśnie nie mamy jedno słowo, żeby powiedzieć warto, jakiś worth po angielsku, nie? No. Z drugiej strony mamy, że po polsku powiemy jedziesz na nartach. Tak. Okej? Właśnie Słowo. to jest 3 słowa, jak, Tak. jak tam vale la pena. Po włosku mamy czasownik proste, czyli sciare. Ja lubię te porównania, po prostu znajdzieć właśnie, jako nauczycielem języka polskiego jest bardzo ważne, żeby być ciekawy, oprócz nauczycielem, oprócz wiedzieć o co chodzi, nie? Właśnie jeszcze jedna ciekawostka mamy, po prostu pochodzenia słowa ciao, które jest ciao i ok, to są te dwie najbardziej znane, skorzystane słowa na świecie. Ogólnie, wszyscy znają. Właśnie OK z angielski znaczy zero killed, czyli po prostu chodzi o wojnę, nie? Nikt nie umarł, no na szczęście. No. Zero killed. Do tego ciao pochodzi od dialektu wenecjański. Oryginalnie słowa była schiavo, potem ewolucja była schiavo, sciavo, ciao i teraz chodzimy do ciao. Ciekawe, że schiavo znaczy niewolnik. Czyli te najbardziej skorzystane słowa, jeden z wojny, jeden niewolnik. Ciekawe po prostu. Ja lubię tak znaleźć tę ciekawostkę. A czy zdarzało się coś śmiesznego jakby z tobą przez tą różnicę językową w Polsce? Tak, oczywiście, właśnie. Chodzi mi do głowy jeden epizod, nie? Właśnie to był chyba drugi albo trzeci dzień, w którym pracowałem tam w Spacca Napoli. I tam to było bardzo kulturalny stolik, to były 3 panie i 1 pan. Właśnie chodzę tam z wodą
i chciałem nalewać po prostu, chciałem dać wodę do wszystkich. I powiedziałem, oczywiście nie znałem, jak to powiedzieć dokładnie. Czy pani chce wodę, czy pani by chciała wodę, to było tak, pani, wodę? I ona powiedziała mi, uśmiechnięta i bardzo, bardzo ładna też, ona powiedziała mi, dziękuję. I dla mnie dziękuję to było od razu tak. Oczywiście, że tak, nie? Bo u nas we Włoszech, jeżeli powiemy tylko grazie i uśmiechamy, to jest cały czas tak. W Ukrainie też. Dokładnie. Właśnie ja tak robię i ona, ale ja powiedziałem, że nie. I ja, o Boże Święte, przepraszam bardzo pani. Pani powiedziała dziękuję. I oczywiście bardzo humble, czyli umile jestem, nie znam tego słowa po polsku, czyli ja powiedziałem, okej, na razie dla mnie dziękuję, czyli grazie albo thank you, znaczy tak. Nie, tutaj powiemy dziękuję, żeby powiedzieć nie. No dobra, przepraszam bardzo pani, teraz wiem coś innego. Tak, ale wiesz, ja też tak miałam i też zawsze pytałam, ale dziękuję tak, czy dziękuję nie? Bo dla mnie to zawsze było oczywiste, że skoro dziękuję, to tak, a w Polsce odwrotnie, że Właśnie dziękuję, tak, to nie. dokładnie tak. Wolę podpytać zawsze. Właśnie, bo i ja też, to było ciekawe, bo ja musiałem znaleźć mieszkanie, nie? Tam od razu, nie? 22. To było w kwietnia, tak coś takiego. I właśnie do tej reklamy na OLX, to cały czas widziałem, dziękujemy nieruchomości agencji. Ale wow, bardzo miłe te osoby, co? Czyli wow, ale miły sposób, ale miłe osoby. Jak to przebiegało? Przyjechałeś tutaj w 22 roku. Tak. I czym się zacząłeś zajmować na początku? Po prostu na sali. I to było W restauracji. jako kelnerem, tak, jako kelnerem. To Ale było... właśnie tutaj? Nie, na początku to było gdzieś indziej i mam też podziękować właściciel Spacca Napoli, czyli on nazywa się Mattia Castiglione, który jest właścicielem razem z mamą Krzysztofa Żmarkała i oni są cudowni po prostu. One są mama i syn i mam podziękować, bo dali mi okazję, żeby pokazać, kim jestem. Po prostu. A ile pracowałeś w Spacca Napoli? Pracowałem właśnie 22, 6 miesięcy. Chodziłem tutaj, żeby pracować z tym przyjacielem Mateusza i po prostu byłem tutaj 6 miesięcy. Oczywiście od razu mi to było jasne, że tutaj miejsce dla mnie, ogólnie Warszawa, bo jestem zakochany z tym transportu publiczny, jestem zakochany z tej pięknej, dużej ulicy, ludzi też jestem zakochany z tym ludźmi. I pracowałem jako po prostu sezonowy, nie? Czyli 6 miesięcy i potem z powrotem do Włoch. Inne doświadczenie, byłem w Südtirol, bo ja też rozmawiam po niemiecku i chciałem tak praktykować niemiecki i tam też piękne strefa Włochy są. Do tego właściciel Spacca Napoli Mattia powiedział mi, dobra Luka, czy ty chcesz z powrotem tutaj? I ja właśnie 23 teraz, od czerwca, to byłem znowu tutaj. Do końca... Spacca Napoli. W Spacca Napoli, tak. Do końca roku 24, czyli w zeszłym roku. Do tego właśnie przyjechałem znowu do Włoch, żeby po prostu zmienić życie. Tam oczywiście to byłoby łatwiej dla mnie, bo jestem z Włoch. Więc trochę tam odpoczywałem z rodziną, z siostrzeńcami i z pieskiem, który bardzo tęsknię. I do tego dostałem ofertę jako nauczycielem języka włoskiego. Oczywiście ze strony prywatnej, nie? Jakieś szkoła tutaj też w Śródmieściu. A powiedz, lubisz uczyć? Tak, lubię, Tak. lubię. To twoje? Czujesz, że to twoje powołanie? Tak, lubię. Ja myślę, że ty jesteś w tym dobry, naprawdę. Bo ja wiesz, ja szukałam dla siebie nauczyciela włoskiego i właśnie czuję, że to może być ten kierunek. Zapraszam na lekcję. Robię ci dobrą cenę. Ale poważnie mówię, bo obstawiam, że nasza widownia, nasi widzowie będą chcieli też może zwrócić się do ciebie, czy do szkoły, w której pracujesz, jak cię znaleźć. Jestem dostępny. Na razie to w tej szkole już nie pracuję, czyli to była zgoda między mnie i właścicielem, żeby po prostu ja chciałem na razie bardziej prywatnego się nauczyć. Oczywiście ja dziękuję tego szkoły, bo dali mnie możliwość.
ja dostałem ofertę i dali mnie możliwość, żeby zmienić. To mam dziękować. I z drugiej strony to na razie tak, trochę szukam innej szkoły, ale też ze strony prywatnej, z jakiejś NIP, oczywiście wszystko fiskalizowanego, no oczywiście, Zakłada że tak. firmę? Oczywiście, że tak. Chciałem trochę sam ogarnąć tej rzeczy, nie? Bo chciałem dodać NIP, chciałem tam reklama robić i tak rozwijać dalej. swój biznes, Tak tak? jest, tak jest. No to- Bo mi się wydaje, że sam mogę tam robić, sam mogę tak ogarnąć. Tak. I powiem Ci jakiś spoiler, że ja bym chciał i będę otworzył swoją prywatną jako nauczycielem na Instagramie. Super. No tak. Świetnie, krótkie filmiki. Takie wiesz, krótkie filmiki, uśmiechnięci, ciekawe, Tak, tak. trochę wariatki. Ja tak chcę, bo widzę, że dużo są i pracują po prostu, dużo są. Ja chciałem swoją oryginalnie robić. Zacznijmy od początku. Jak to się w ogóle stało, że to Polska, że wylądowałeś w Polsce? To zaczyna się od dawna. Po prostu ja jestem z Salerno, czyli z południu Włoch, blisko Neapol, bardzo piękne miasto i bardzo historyczne tam. Właśnie, jeden ciekawostka, my wszyscy lubimy gin z tonikiem, nie? Jestem zakochany w gin z tonikiem. Gin, tego jak się zachowuje gin, to się urodził po prostu w Salerno. Pomysł to był z Salerno w średniowieczu, prawie rok 1000, nie? I tam była szkoła medyczna salernitańska, bardzo znana. I to była po prostu pierwsza szkoła medyczna w Europie, w Salerno, w którym ja się urodziłem. I tam oni po prostu edytowali trochę ten gin, dodali ten owoc po prostu do alkoholu. I po prostu to było piękny invention, nie? Okej, to tego nie wiedziałem. Byliśmy na Półwyspie Sorentyjskim, mieszkaliśmy w Sorrento, byliśmy na Capri, Neapolu, Wezuwiusz, wszystko to też umieściliśmy w naszych filmach. Kiedy podjąłeś decyzję o tym, żeby w ogóle pojechać do Polski w 2022 roku? Co tak ostatecznie zadecydowało, że jedziesz do Polski? Bo mój przyjaciel pytał o mój pomoc. Ogólnie my chcielibyśmy otworzyć restaurację, bo ja pracowałem już wtedy, to było 13 lat doświadczenia, też gwiazdy Michelin, ekstra luksusowy hotel byłem pracowany i to była ten nowy szans, nie? On chciał otworzyć restaurację jako ze strony menedżerskiej, nie? I tam były dwa właściciele, które chcieli nam dać wszystko po prostu i my musieliśmy tylko edytować. Trochę tam ze strony instrumenty, ze strony menu. Właśnie też w laptopie mam cały czas wszystko gotowe, nie? I niestety, albo na szczęście, nie wiem, się nie udało. Okej. To było na Plac Piłsudskiego, bardzo fajny lokal. I niestety, mi się wydaje też na szczęście, nie się udało. I zaczynaliśmy tam dodać nasze curriculum vitae, nasze CV do każdej włoskiej knajpy, nie? Okej. I właśnie było tak, że właściciel z Spacca Napoli to był bardzo zainteresowany. Słuchaliśmy tej oferty, to było ok, naprawdę, bardzo, bardzo fajna. I chodziliśmy tam pracować. I od razu mi to było jasne, to było bardziej na Świętokrzyskiej, nie? Pałac Kultury, bardzo fajne lokalizacje, dużo ludzi, którzy spacerują i też bardzo, bardzo fajna, oryginalna włoska atmosfera tam jest. Do tego ja trochę znałem polskiego, bo właśnie już byłem tutaj, kiedy byłem młody, właśnie między 18 i 22 lat. Właśnie, o to też mi chodziło, Właśnie, że już wcześniej poznałeś opowiem. Polskę. Tak. Znałem polski, ale najbardziej małopolskie, czyli byłem na dole i na pole, nie? Do tego właśnie jestem zakochany z Krakowa, oczywiście. Dla mnie jest najpiękniejsza naprawdę, bo ja poznałem dziewczynę w Salerno, która tam miała rodzinę, tam miała szkołę i tak dalej, od kiedy była dziecka. Ale po prostu byliśmy razem 4 lat i trochę poznałem tego. Ja lubię muzykalności językami, ja dużo ogarniam językami, też dzięki faktu, że we Włoszech mamy jakiś
liceo classico, czyli klasyczne studiach, bardziej humanistyczne, nie? Czyli my tam studujemy starogrecki, łaciński, filozofia, historia i tak dalej, nie? I właśnie jestem bardziej poetą, nie? Okej. I do tego, i z powodu tego, dzięki tego ja mam tego ucho i znam gramatyki, wiem o co chodzi między muzykalnością i językiem, nie? Właśnie dla mnie język to są muzyka, to są takie waves, nie? I po polsku jest bardziej łatwe, bo po polsku mamy akcenty. Prawie wszystkie słowa, oprócz tej jednosylabowe, to są akcentowane na przedostatni, więc bardzo łatwiej, jak porozmawiać muzykalności po polsku. Właśnie ta i tak dalej. Tak? Jest coś takiego, tak. Ale w ogóle śpiewasz coś po polsku? Mogę, Tak? mogę jak się. Ale co, proszę. Moje ulubione jest z tej Myślowic. Okej. Długość samotności wieku, coś takiego, chyba. Niedokładnie nie pamiętam nazw tego piosenka, ale mogę. Jest moja ulubiona właśnie. I nawet kiedy będę sam, nie zmienią się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Kocham tę piosenkę. W ogóle super, bardzo jest mi miło słyszeć z ust obcokrajowca polską piosenkę. Mogę śpiewać coś innego po włosku. Ale coś innego po włosku, takiego klasycznego. Oczywiście, że tak. O sole... To jest po neapolitański, okej? Może być. O sole mio, stam fronte a te. O sole mio, stam fronte a te. O sole mio, stam fronte a te, stam fronte a te. Pięknie! Ale Super. ciekawostka też tutaj. Ta jest piosenka neapolitańska, bardzo znana. O sole mio, czyli mój słońce, ok? Do tego ciekawe, że to nie była myślana i śpiewana w Neapolu. To jest bardzo stara i klasyczna neapolitańska piosenka, ale to nie była myślana w Neapolu i tam wpisana. To było z innej kraju, Ukrainy. Ta o sole mio jest myślana i w Odessa. Naprawdę? Tak, z neapolitański, oczywiście śpiewał neapolitański, nie? Ale to on był tam w Odessie i wyglądał, właśnie tam jest morze, bardzo fajni ludźmi, uśmiechnięci i tak dalej, oni spacerują i oni mają też trochę, chyba teraz nie, ale mieli też Dolce Vita, nie? Tam przypomniało o Dolce Vita tej sposób i właśnie ten utwór, nie, neapolitański, tam był w Odessie, czyli ta chyba najbardziej znana po neapolitańskiej piosenkę to jest z Ukrainy. Ja uwielbiam śpiewać na każdy język, który znam i po prostu ja nigdy miałem jakieś lekcje, nigdy mi to było dostać. Właśnie ze strony technicznej to ja chciałem mieć jakieś lekcje dostać. Właśnie jestem w stanie, staram się, żeby iść do jakiejś szkoły głosowej, nie? I właśnie chyba znalazłem moją ulubioną. Tak? I będę zaczynał jak najszybciej możliwe, bo właśnie ja kocham śpiewać od zawsze i chciałem mieć jakiś certyfikat i tak dalej, żeby śpiewać też ze strony profesjonalnej. Powiedz coś o kuchni polskiej. Co ty Ja jestem zakochany z schabowego? Ja oczywiście lubię schabowe, ale najbardziej lubię gołąbki. Gołąbki, lubię tę mizerię. Żurek jest tu. Tutaj moje serce, żurek jest tu. Rozumiem, ale to jest dziwne, dlatego że kuchnia włoska dla mnie zawsze będzie numerem 1. Oczywiście, że tak, ale jestem ta osoba, która jest ciekawa, chce spróbować wszystko, wcześniej niż powiedzieć, to nie dla mnie. I właśnie to jest dzięki tego, że ja po prostu na razie obok dałem gastronomii,
nawet czy jestem zakochany z tej pracy, bo bardzo się tworzy tego pracy, ale chciałem próbować normalnie żyć od poniedziałki do piątki, Tak. stawiać wcześniej, iść spać wcześniej i właśnie, żeby nawet powiedzieć po jeden dzień, no dobra, to nie dla mnie, próbowałem, ale i tak pięknie mi się udało, jak czarodziejem, że po prostu no, jestem bardzo szczęśliwy od tego. Ale mam jeszcze pytanie, czy próbowałeś w innym kraju niż Polska? Tak, pracowałem w Szwajcarii i pracowałem też z jednej strony Włochy, właśnie Südtirol, który powiedziałem wcześniej. Tam są Włochy, ale oni mają jakąś autonomię regionalną, które właśnie wygląda jak oni mają inny zasad, inny język. Po prostu tam w Südtirol, tam jest pierwszy język, to jest niemiecki. I tam mają piękne historie, piękne i ciekawe panoramy, widok, tej góry tam nazywają się Dolomity. My Jezus znamy, Maria, tam jeździmy rocznie na narty w Dolomity. ja tak patrzyłem do tej góry, Jezus Maria, bo ja jestem z Salerno, które się znajduje nad morze i my zawsze szukamy czego nie mamy. Czyli po prostu, właśnie ja jestem z Włoch, okej, bardzo kolorowany i tak dalej i po prostu to ja szukam zimno. Ja wolę górę, minus 20 po prostu. I do tego właśnie, ja jestem zazwyczajony do tego panoramy z morzem, ale po prostu ja chcę górę, ja chcę widać śnieg, ja chcę Zakopane po prostu, nie? Ja jestem emigrantką. Ja przyjechałam tu i widzę, że Polacy są pomocni, różnią się od Ukraińców, od innych też narodowości. Co ty sądzisz o Polakach? Ja jestem bardzo szczęśliwy, jak są ludzie tutaj. Jeden na przykład z moich ulubionych tutaj jako Polaki, to są po prostu, oni wiedzą co robić. Właśnie wiemy co robimy, nie? Mi się wydaje bardziej ze strony pracy. Tutaj powiemy, robimy, ok? Właśnie ja jestem trochę z południu, tam jesteśmy bardzo uśmiechnięci, bardzo pasjonalni, ale po prostu nie mamy tego konkretności. Mi się wydaje, że tutaj myślimy i robimy po prostu, jako osoby z Polski. Oni są poważni. My z Włoch, my żartujemy, właśnie. Żartować, być poważni. I ja uwielbiam tego, bo byłem w Szwajcarii, tam są poważni, tam myślają, robią, już od razu. A znaczy A. U nas we Włoszech A znaczy B, C, D i tak dalej, nie? Właśnie jeszcze jedna rzecz, że ja uwielbiam, jest punktualność, konkretność, czyli transport publiczny. Jeżeli ma być porównanie między stolicą, Warszawa i Rzym. Ja żyłem też w Rzymie 1,5 roku i transport publiczny tam jest, Jezus Maria, okropny. Mamy też problem z taksówkami, nie? Tam nie chodzą, tam są bardzo drogi. I właśnie mamy cały czas jakieś akcydenty między samochodami, bo tam ludźmi piją i tak dalej. Policja nie sprawdza. Tutaj policja jest poważna, ja uwielbiam tego, bo moja siostra przyjechała tutaj 3 miesiące z praktyki z uniwersytetu i ona powiedziała, Luka, ale ja się czuję bezpieczna tutaj. Ja chodzę w nocy, spaceruję, nikt mi nie przeszkadza po prostu, a we Włoszech, Jezus Maria, jesteśmy pasjonalni, mamy super kuchnię, śpiewamy, gotujemy i tak dalej, ale ze strony tak politycznej troszkę możemy się nauczyć od Polski. Tutaj mamy nie zależy od wyboru, nie? Zależy tylko, że mamy taki dumny, jesteśmy dumni ze strony narodowej, nie? Ja powiem jesteśmy, bo ja się czuję już Polski, nie? Więc ja rozmawiam na pierwszą osobę liczbę mnoga, nie? Czyli my. I właśnie to dla mnie jest bardzo ważne, bo ja cały czas widziałem, tak, my jesteśmy aktory. We Włoszech my jesteśmy aktorem, ok? Czyli jesteśmy, tak, możemy tak powiedzieć, że tak, ale może myślimy, że nie i tak dalej. Tutaj osoby są poważne, ok? Tak, są problemy jak wszędzie w innymi krajami, nie? Czyli po prostu, ale co jest ważnego dla mnie, jest tak konkretne osoby, ok? Chyba tak my uśmiechamy bardziej, ale co na uśmiech po prostu? No, jak się żyje z uśmiechem?
Czy ty planujesz swoją przyszłość w Polsce, czy wyjedziesz gdzieś? Nie, ja czuję, że tutaj w Polsce jest dla mnie. To jest twoje Tak, miejsce. tak. Chcę być tutaj, bo ma taką vibe, ma taką energię, której po prostu ja się zachowałem. Tak, Czy Polska cię zmieniła? tak. Jak? Tak, mi się zmieniła na lepsze, mi się wydaje, bo od kiedy ja jestem tutaj, jestem najbardziej konkretny, najbardziej focused na mój cel, na mój target, na kim ja chcę być po prostu. Ja po prostu mi to było jasne tutaj, ok? Jako pierwszy raz. Nie, że nie miałem pomysłu, kim ja jestem, co ja chcę, ale kiedy ja jestem tutaj, ja mam swój dream. Chciałem podziękować mojej rodzinie. Moja mama Simonetta, mój tata Vincenzo, moje siostry Sylwia i Roberta. Oczywiście moi siostrzeńcy, czyli Lorenzo i Alessandro. I też mój pies po prostu. Cześć Tyson, tęsknię za tobą. Do tego ja jestem tutaj w Polsce, bo ja chciałem być z moim przyjacielem. Czyli po prostu on ma na imię Mateusz Artur Podgórny. Mati, kocham cię, jesteś bita mija naprawdę. I oczywiście jego połówka, Patrycja Siwyk. Kochani, kocham wam, naprawdę. Dziękuję pięknie.